Kochane wagi, witam Was serdecznie, wagi słoneczne i wagi ascendentalne na odczycie na wrzesień 2024 roku. Ja jestem Luiza, Astro Luiza i zapraszam Was na ten bardzo przyjemny dla Was miesiąc tak naprawdę. Dlaczego przyjemny? Ponieważ 29 sierpnia Wenus, czyli Wasz władca, wchodzi do Waszego pierwszego domu, wchodzi do wagi. Co to oznacza? No Wenus jak tranzytuje przez pierwszy dom, tym bardziej, że jest jeszcze Waszym władcą i Wenus uwielbia być w wadze, to jest przede wszystkim wzrost atrakcyjności, że tak powiem, czyli możecie czuć się piękniejsi i możecie nagle dostawać bardzo dużo komplementów, nie wiadomo skąd, znaczy wiadomo wagi po prostu, bo lśnicie wtedy, ale możecie je dostawać tak z dnia na dzień przez cały ten okres, jak Wenus będzie w wadze, więc warto korzystać. Oprócz tego też harmonia w relacjach, taka ogólna poprawa wizerunku, poprawa samopoczucia, tego jak jesteście postrzegani przez innych. No myślę, że ten początek miesiąca będzie dla Was bardzo dobry. Ale z drugiej strony 1 września Pluton wchodzi do Koziorożca i to jest Wasz dom czwarty. Dom czwarty to jest dom naszych korzeni, nasz domu, tego co my tworzymy jako dom, co uważamy za dom. I tutaj Pluton to jest planeta transformacji, ale on był przez 15 lat w Koziorożcu, później w styczniu przeszedł do Wodnika i teraz na 2,5 miesiąca on jeszcze raz wraca do Koziorożca, żeby domknąć wszystkie kwestie związane z Waszą transformacją właśnie w tym aspekcie domu, tego, gdzie mieszkacie, tego, co uważacie za dom, jaki dom tworzycie. Więc jeśli macie jakieś tematy, które nie są domknięte, nie są do końca zaopiekowane, związane z Waszym domem, z Waszymi relacjami w domu, z tym, co jest dla Was, co uważacie, że jest dla Was dobre, to teraz jest ten moment, żeby się nad tym pochylić, zastanowić. Też zastanowić się, co się działo przez te ostatnie 15 lat, co zaczęło się zmieniać od stycznia, jak Pluton przeszedł do Waszego domu 5. No, myślę, że to jest taka po prostu kropka nad i już tych dokonanych zmian, które miały miejsce wcześniej. 2 września za to mamy nów w Pannie, to jest Wasz dom 12. Dobry moment na to, aby zacząć jakąś praktykę duchową, czas na introspekcję, czas na pracę ze sobą, pracę ze swoimi snami, pisanie dziennika, pracę ze swoją intuicją również, takie oczyszczanie duchowe, sprawdzanie tego, co mi energetycznie służy, co mi nie służy. To jest świetny moment, żeby się przyjrzeć temu, co zjada Waszą energię, ale w takim niepozytywnym pozytywnym aspekcie, czyli co Was męczy, jakie miejsca Was męczą, jacy ludzie Was męczą, oczyścić się z tego i zapamiętać i już się nie dawać męczyć po prostu, kochane wagi. Jeśli chcecie rozpocząć naukę medytacji albo myślicie nad jakimś wyjazdem z Vipassaną, to myślę, że to jest bardzo dobry moment po 2 września. Następnie, co Was czeka? 4 września Mars wchodzi do Raka, czyli do Waszego domu 10. Może tutaj być zwiększona aktywność w karierze, może być więcej zadań, może się więcej dziać, może być więcej projektów, ale uwaga na konflikty zawodowe. Więc możecie mieć więcej energii, możecie też mieć więcej obowiązków. Może tak być, że Wasza pozycja będzie trochę wyżej, może to być pozycja liderska, ale uwaga na konflikty, które może to generować, tym bardziej, że Mars, jak on tranzytuje przez jakiś dom, to nam się szybciej odpala nasze brak cierpliwości, jeśli już wykorzystamy całe zaplecze. Więc tutaj uwaga na to, żeby być cierpliwym, ale dalej asertywnym. Wiadomo, Mars też dba o asertywność. No i myślę, że będzie dobrze, jeśli chodzi o tę karierę. Ja teraz już kończę ten tranzyt związany z karierą i nie było tak źle. Ten Mars jest malefikiem, czyli planetą, która daje nam wyzwania w życiu, ale nie należy się bać tranzytów. To jest trochę jak prognoza pogody. Dlatego być może będzie to zwiększona aktywność w zakresie kariery, ale uwaga na różnego rodzaju konflikty. Miejcie to na uwadze po prostu.
9 września Merkury wchodzi do Panny, to jest Wasz dom 12, o którym już przed chwilą mówiłam. Tam będziemy mieć nów 2 września, więc tak, co zrobić, jak Merkury wchodzi do Panny? Dobrze jest się skupić na analizie, na takiej introspekcji, po pierwsze. Merkury to też jest nasza komunikacja, to jak myślimy. Na analizie przeszłości, jeśli chcecie coś przerobić z przeszłości, macie teraz szansę na to, aby przyjrzeć się temu, co przepracowaliście już, czego jeszcze nie przepracowaliście, jeśli chodzi o Wasze traumy, o Wasze bolączki. Być może wyjdą na jaw jakieś ukryte sprawy i dobrze jest po prostu o tym mówić. Może to być też taki czas, kiedy teraz będziecie w stanie dopiero o tym mówić, coś, co Wam leży na sercu. Następnie, co się potem dzieje? Mamy 15 września. Wenus w Wadze będzie tworzyć trygon do Jowisza w Bliźniętach. Bardzo dobry czas. A dlaczego? A dlaczego? Ponieważ Wenus w Wadze u Was, czyli tak naprawdę w Waszym pierwszym domu, to już jest w ogóle super tranzyt. I teraz tym wspierającym trygonem, bo trygony to są wspierające aspekty, korzystne wpływy na tak naprawdę jeśli planujecie podróże, jeśli planujecie dalszy rozwój, edukację, może to być też rozpoczęcie nowej ścieżki edukacyjnej, jakieś kursy, może to być też zakończenie takiego cyklu, ale jest to bardzo dobry moment na to. Tak samo jeśli chodzi o rozwój duchowy, więc tym bardziej, że macie tutaj dużo się dzieje w Waszym domu 12 w tym miesiącu, myślę, że fajnie jakbyście, kochane wagi, się skupiły na sobie, na introspekcji. Ja wiem, że to może być trudne, bo będziecie zwracać uwagę na siebie tym, jak promieniejecie, ale to jest dobry moment, żeby skupić się na rozwoju duchowym, edukacji wyższej, na Waszym systemie wierzeń, na takiej filozofii życiowej, może więcej po prostu poszerzać swoje horyzonty. To jest dobry czas na to, żeby poszerzać swoje horyzonty. Oprócz tego mamy jeden z highlightów tego miesiąca, czyli zaćmienie Księżyca w Rybach. Będzie mieć miejsce 17 września i to jest Wasz dom 6. Jak mamy zaćmienia, to pamiętajmy, że wtedy nie działamy za bardzo, tylko się przyglądamy, co wychodzi na jaw, gdzie musimy coś poprawić, przemyśleć i u Was te przemyślenia będą dotyczyć przede wszystkim codziennych rutyn, Waszego zdrowia i Waszej pracy, ale pracy nie w sensie kariery, tylko takiej Waszej pracy codziennej, codziennych obowiązków, jakie macie w pracy, co Wam służy, co Wam nie służy. Dobrze jest się nad tym zastanowić. Może po już tym zaćmieniu, jak już też przejdziecie przez te wszystkie wewnętrzne przemiany i duchowe odnowienie, dobrze jest wprowadzić nowe rutyny, ale to dopiero już po zaćmieniu. 22 września Słońce wchodzi do Wagi, czyli do Waszego pierwszego domu, także kochane Wagi, wszystkiego najlepszego. Skupienie na sobie oczywiście, wzrost pewności siebie i energii. Słońce to jest nasza witalność, to jesteśmy my, to jestem ja jako ja. Ja czuję się jako ja, nie to jak widzą mnie inni, nie to jak jestem postrzegany, tylko to jestem ja, więc jeśli czekaliście na jakiś taki boost, uwierzenie w siebie, boost, tak dziwnie brzmi, na moment, kiedy uwierzycie w siebie, kiedy będziecie mieć zwiększoną pewność siebie, to zdecydowanie jak Słońce tranzytuje Wasz pierwszy dom. To jest bardzo dobry moment na to. Tego samego dnia Wenus będzie wchodzić do Skorpiona. To jest dom 2, czyli Wasze finanse, Wasze wartości. Bardzo macie taki miesiąc pełen przemyśleń tak naprawdę, bo jak Wenus przejdzie do Skorpiona, zawsze jak Wenus tranzytuje 2 dom, to taka reguła kciuka jest taka, że może Wam tam sprzyjać, bo Wenus sprzyja, tym bardziej, że jest Waszym władcą. Ale dobrze jest się zastanowić nad Waszymi wartościami i również nad zasobami, nad tym, co uważacie za wartościowe. Więc w pewnym sensie może to być takie bardzo intensywne skupienie na finansach, na tym,
na co chcecie wydawać, na czym chcecie zarabiać, co jest dla Was istotne. Może to być dobry moment na przykład na to, aby zainteresować się inwestowaniem. Inwestowanie to jest co prawda 8 dom, 5 również, ale być może ta analiza, ponieważ Skorpion to jest taka bardzo energia detektywistyczna, powiedzmy, strategiczna. Dobrze jest tutaj się nad tym zastanowić, jak chcecie wydawać, jak chcecie zarabiać. Ale to jest dobry tranzyt, żeby nie było. Wenus, jak tranzytuje przez Wasz drugi dom, to jest jak najbardziej na plus, więc jeśli coś Wam tam dodatkowego wpłynie do kieszeni, to jak najbardziej powiedzieć dzięki Wenus. Dzięki Wenus za Twój tranzyt. Następnie mamy 26 września Merkury wchodzi do Wagi, to jest dom pierwszy. Jeśli wcześniej się zastanawialiście, bo mieliście ten czas na przemyślenia, na introspekcję, kim jesteście, co chcecie robić, co Wam jeszcze leży gdzieś w podświadomości zakopane, to teraz jest ten moment, już po tym przemyśleniu, przeanalizowaniu, aby te przemyślane decyzje dotyczące siebie i swojego wizerunku jasno pokazać, zakomunikować, wyrazić siebie. Ale pamiętajcie, że to dopiero jak już przemyślicie wszystko i te wcześniejsze tranzyty Wam w tym pomogą. Na sam koniec mamy 30 września mamy koniunkcję Słońca z Merkurem w Wadze u Was w pierwszym domu, czyli nowe pomysły dotyczące rozwoju osobistego, taka klarowność, jasność w zrozumieniu siebie. Może to być też takie poczucie, że możecie po prostu wszystko. Fajny jest ten koniec września dla Was. Żeby nie było, początek też, ale bardziej taki introspekcyjny, analityczny. No tak, więcej jest myślenia i mimo tego, że macie Wenus w Wadze, ale pod koniec już możecie te odpowiedzi, które się wyklaryfikowały w Waszej głowie, już możecie wdrażać w życie. Powodzenia, Wagi!